Teraz naszym celem jest wprowadzenie algorytmu genetycznego do poszukania najlepszej strategii finansowej. Wprowadzamy zatem następującego prompta. Chcemy, aby ChatGPT zmodyfikował istniejący kod symulatora finansowego klienta, wprowadzając pełny algorytm genetyczny do optymalizacji strategii inwestycyjnej. Listujemy tutaj zadania, które ma wykonać kod. Chcemy dodać funkcję Genetic Search, która tworzy populację losowych strategii. Powinna ona bazować na zakresie genów, takich jak bazowe ryzyko, ryzyko w panice, próg paniki, rebalance oraz bufor gotówki. Chcemy, aby czat ocenił każdą strategię w wielu scenariuszach, prowadził selekcję elitarną i selekcję turniejową do wyboru rodziców, wykonał krzyżowanie i mutację parametrów strategii, powtarzał ten proces przez zadane pokolenia i zapisywał historię genów do późniejszego rysowania wykresów. Chcemy, aby zwracał najlepszą strategię po ostatniej generacji. Prosimy również, aby zmienił wywołania symulacji scenariuszy, aby korzystały z best strategy znalezionej przez algorytm genetyczny. Chcemy, aby zachował wszystkie wcześniejsze funkcjonalności symulacji, heurystyki klienta i statystyki końcowe, tylko podpinając je pod optymalną strategię z Genetic Algorithm. W kodzie mają się pojawić komentarze wyjaśniające każdy krok, czyli inicjalizacja populacji, ocena fitness, selekcja elite, crossover, mutacja, aktualizacja populacji, zapis historii genów i wyznaczenie najlepszej strategii. Na końcu kod powinien wygenerować wykresy ewolucji parametrów strategii i fitnessu w czasie, czyli bazowe ryzyko, ryzyko w panice, próg paniki i bufor gotówki oraz przetrwanie. Celem tej modyfikacji jest pełna integracja algorytmu genetycznego z istniejącą symulacją finansową, automatyczne znalezienie najlepszej strategii przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych mechanizmów. W poprzednim podejściu symulowaliśmy życie klienta i sprawdzaliśmy, jak heurystyka może chronić go przed bankructwem. Teraz wchodzimy na kolejny poziom. Wykorzystujemy tutaj algorytm genetyczny, aby znaleźć strategię, która najlepiej równoważy bezpieczeństwo i potencjał wzrostu. Omówimy sobie teraz zmiany, które wprowadziliśmy w kodzie. Na początku definiujemy funkcję Evaluate Strategy. To jest nasza funkcja oceny. Każda strategia będzie tutaj testowana w wielu możliwych światach, symulując różne scenariusze rynkowe. Obliczamy tu m.in. przeżywalność oraz najgorsze 10% wyników, czyli jak źle może pójść w skrajnym przypadku. Te dwa parametry łączymy w postaci score, który ocenia, jak dobra jest dana strategia. Kolejny etap to losowanie początkowej populacji strategii. Każda z nich powinna się różnić ekspozycją na ryzyko, progiem paniki, buforem gotówki, częstotliwością rebalansu. To są nasze geny. Algorytm będzie działał w kolejnych generacjach w oparciu o 3 mechanizmy. Pierwszym z nich jest selekcja turniejowa. Wybiera ona najlepsze strategie do reprodukcji. Kolejną jest crossover. Polega ona na tym, by wymieszać cechy 2 strategii, tworząc potomka. Tutaj losowo wybieramy różne cechy pochodzące z 2 różnych strategii. I ostatnim jest mutacja. Wprowadzamy tutaj niewielkie losowe zmiany dla każdego z parametrów, aby eksplorować nowe kombinacje. Najważniejszą funkcją jest tutaj funkcja Genetic Search. Jest to funkcja, która ma na celu znalezienia najlepszej strategii. Posiada ona następujące parametry. Population size jest to liczba strategii w każdej generacji. Im większa populacja, tym lepsza eksploracja przestrzeni strategii. Liczba generacji jest to liczba cykli ewolucji, przez które algorytm będzie poprawiał nasze strategie. Elite fraction jest to odsetek najlepszych strategii, które przechodzą bez zmian do następnej generacji. Ten parametr zapewnia nam, że najlepsze rozwiązania nie znikną przez losowe mutacje. Evaluation scenarios jest to
Liczba symulowanych światów do oceny każdej strategii. Tutaj mamy inicjalizację populacji. Tworzymy pustą pętlę. W pętli generujemy 20 losowych strategii za pomocą Random Strategy. Każda strategia jest oceniana funkcją Evaluate Strategy, która zwraca m.in. współczynnik przetrwania i worst case 10%. Do populacji dodajemy słownik zawierający strategię, jej wynik rankingu oraz szczegółowe statystyki. To nam pozwala potem łatwo sortować strategie i przechowywać historię ich parametrów. W tym miejscu tworzymy sobie historię genów. Tworzymy słownik do zapisywania ewolucji każdej cechy strategii w kolejnych generacjach. Dzięki temu będziemy mogli rysować wykresy i obserwować, jak zmieniło się na przykład bazowe ryzyko czy próg paniki. Tutaj mamy główną pętlę generacji. Tutaj zaczyna się nasza ewolucja. Każda iteracja pętli to jedna generacja populacji. Ten fragment odpowiada za selekcję elit. Sortujemy tutaj populację według fitnessu. Najlepsze strategie dodajemy do słownika Next Population, żeby nie stracić najlepszych rozwiązań. Tutaj tworzymy resztę populacji. Tworzymy nowe strategie aż do osiągnięcia pełnej populacji. Tutaj w pętli tworzymy resztę populacji poprzez dogenerowanie dodatkowych strategii. Odbywa się to poprzez selekcję turniejową, czyli wybranie rodziców, gdzie losujemy kilka strategii i wybieramy najlepszą. Crossover, który łączy cechy dwóch rodziców, na przykład bierze bazowe ryzyko od jednego, próg paniki od drugiego. Mutacja, która wprowadza losowe, drobne zmiany w genach, na przykład może nam zmienić lekko ekspozycję na ryzyko. Nowy potomek jest oceniany i dodawany do populacji. Dzięki temu algorytm eksploruje nam nowe kombinacje strategii, ale też zachowuje najlepsze rozwiązania. W tym miejscu zastępujemy starą populację nową, pełną najlepszych strategii i potomków. Best to obecnie najlepsza strategia w populacji. W tym miejscu pokazujemy, jak zmienia się fitness, przeżywalność oraz wyniki najgorszych scenariuszy w kolejnych generacjach. Pozwala nam to obserwować, czy nasze strategie faktycznie się poprawiają. W tym miejscu zapisujemy parametry najlepszej strategii, aby móc później narysować wykresy. I wreszcie rysujemy wykresy, które mówią nam, jak zmienia się bazowe ryzyko w czasie, jak strategie reagują na panikę, jak ewoluuje bufor gotówki i jak rośnie fitness strategii. Czyli mamy tutaj klasyczny przykład ewolucji. Najlepsze strategie przetrwają i będą się mieszać z innymi, dopóki nie osiągniemy strategii optymalnej pod zdefiniowane kryteria, czyli przeżywalność i minimalne ryzyko strat. Tutaj mamy wynik działania naszego algorytmu genetycznego. Zobaczmy, co algorytm genetyczny zwrócił i jaką strategię oferuje klientowi. Na początek bazowy profil ryzyka 21%. To oznacza, że w normalnych warunkach klient inwestuje umiarkowaną część swojego kapitału w ryzykowne aktywa, a resztę trzyma w bezpiecznej gotówce lub w obligacjach. Strategia, można powiedzieć, że jest bardzo ostrożna i nie stawia wszystkiego na wysokie zyski. Profil ryzyka w panice mamy tutaj 29%, czyli kiedy portfel spadnie o 37% względem swojego maksimum, klient tymczasowo powinien zwiększyć ekspozycję z 21 na 29%. Może to brzmieć trochę dziwnie, ale algorytm uczy się nie sprzedawać wszystkiego w panice, a wręcz wykorzystać okazję do inwestowania części gotówki. Bufor gotówki ustawiony jest na 3 miesiące, czyli klient powinien zawsze mieć gotówkę równą 3-miesięcznym wydatkom na wypadek jakichś nagłych kosztów typu utrata pracy czy innych zdarzeń losowych. Rebalans portfela ustawiony jest na 3 miesiące, czyli klient powinien dość regularnie sprawdzać i wyrównywać proporcje między gotówką a inwestycjami zgodnie z wyznaczoną strategią ryzyka. Czyli jeśli miałbym tą strategię przedstawić klientowi,
powiedziałbym mu: inwestuj ostrożnie, 21% kapitału w ryzykowne aktywa. W kryzysie, kiedy aktywa spadną Ci więcej niż 37%, delikatnie zwiększ ekspozycję do 29%, zawsze trzymaj 3-miesięczny bufor gotówki, rebalansuj portfel co 3 miesiące. Zobaczmy jeszcze, co ta strategia może dać klientowi i teraz zestawimy ją z naszym poprzednim wynikiem, czyli z algorytmem heurystycznym. Wkleję tutaj wyniki, które uzyskaliśmy w poprzednim odcinku i spróbujemy je teraz ze sobą zestawić. Na początek mediana. Obecna strategia jest nieco niższa, ale różnica jest bardzo niewielka, bo około 2%. Jeżeli chodzi o średnią, to poprzednia heurystyka dała wyraźnie wyższą średnią, ale wynika to z kilku bardzo wysokich scenariuszy, które podbiły tą średnią. Najgorsze 10% w obecnej strategii ma znacznie mniejszy dług, który może spotkać klienta, natomiast najlepsze scenariusze również wygenerują mniejszy zysk, ale strategia ogranicza ryzyko. Najważniejszy parametr, który tutaj szczególnie optymalizowaliśmy, to szansa bankructwa. Obecna strategia zmniejsza ryzyko bankructwa o 3,5 punkta procentowego. To pokazuje, że strategia skutecznie ogranicza ryzyko całkowitej utraty kapitału. Czyli w tej strategii klient ma większe bezpieczeństwo w kryzysach. Czyli obecna strategia jest bezpieczniejsza, bardziej przewidywalna, ale nie maksymalizuje ekstremalnych sukcesów.